Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, jednego z najnowszych ekranizacji HBO. Na pewno ci, którzy to obserwują, grają tam naprawdę dobrze aktorzy. Nazwę powinniście kojarzyć, napiszcie w komentarzach. No i co, idziemy dalej. No dobrze, więc jesteśmy aktualnie na pierwszym piętrze. Tutaj kiedyś był klub. Nowa Jerozolima. Ale to nie jest to, co nas najbardziej interesuje, aczkolwiek i tak wam to pokażemy. Znaczy to jest element historii tego budynku, bo to w sumie się przewijało. Oczywiście. Ale my szukamy szpitala. Jeden z ostatnich elementów, a my zacznijmy od początku, czyli od 1912 roku i od całej reszty. No tak, zaczniemy od 1912 roku, od tego, że tutaj kiedyś był klub. Dobra, przejdźmy to dookoła najpierw. Z tego co pamiętam, to tutaj jest 3,5 tysiąca metrów kwadratowych chyba. Dobrze mówię? Tak, 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Koło tego, ale już nie pamiętam. Tak, 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Ej, kasa pancerna. Tak rzeczywiście było. Tak jest, patrzcie. Kasa pancerna. Whisky 9, wódka 10. I klasycznie nie da się Soft 6, woda 8? To chyba ktoś sobie napisał, bo jak woda jest tyle kosztuje co tyskiego. To lepiej wziąć piwko, wiadomo. To się zastanawiał w ogóle. Dobra. Ale to jest chyba do tej części szpitalnej właśnie. My jesteśmy teraz częścią. Tam jest część mieszkalna. Bo generalnie cały ten obiekt dzieli się, już jest generalnie słowo, cały ten obiekt dzieli się na dwie strefy. Jedna to jest strefa mieszkalna, druga to jest strefa szpitalna. My jesteśmy w strefie szpitalnej, ja bym ją przeszedł całą, a potem pierwszym piętrem przeszedł do strefy mieszkalnej. I na końcu piwnicę. O! A propos jeszcze czasów klubowych. To nie są czasy klubowe, Łukasz pewnie nie znasz tej historii, ale Bethlehem jest to klub zaadoptowany w filmie... Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, jednego z najnowszych ekranizacji HBO. Na pewno ci, którzy to obserwują, grają tam naprawdę dobrze aktorzy typu Pazura, Wiąckiewicz, więc nazwę powinniście kojarzyć, napiszcie w komentarzach. No i co, idziemy dalej. Zresztą tutaj to nie jest jedyny serial, który był kręcony w tym miejscu, czy serial, film, bo tutaj w tym szpitalu było kręcone bardzo dużo różnych filmów, czy tam seriali. Teledyski. Toalety. Zamknięta. Ale można zrobić tak. I otwarta. Nie, zakręcona jest śrubkami. Ale trochę musieli wydać pieniążków na czarną farbę, co? No, może najtańsza po promocji była. No nie wiem, czarna farba jest zwykle droga właśnie. Kolejna sala. Ale też byłem tutaj na samym początku istnienia tego klubu, no i powiem wam szczerze, że niewiele pamiętam z tego, jak tu byłem. Nie dlatego, że byłem pod wpływem, a po prostu wyleciało mi już z głowy. Fajny wystrój tu zrobili. No to jeszcze te płyty na ziemi leżą. Jakbyś dobrze poszukał, to jeszcze znajdziesz płytę opisaną Windows XP. Powiem ci, Kuba, że w ogóle ciebie nie widzę oprócz tej lampy. No mocna lampa. Mocna lampa. Dwa jeszcze stoją w Warszawie. Właśnie te kody na każdym piętrze są. Bo wiesz jak to jest. Tutaj jest tak, subskrypcja, Instagram, dzwoneczek, Facebook. Oślepiłeś mnie. Nie ma sprawy. W 1912 zostało to wybudowane przez architekta Artura Goleja. On oprócz tego budynku zaprojektował 4 inne. 2 jeszcze stoją w Warszawie. I z takich ciekawszych rzeczy on bardzo fascynował się właśnie takim klimatem gotyku. Dlatego ten szpital wygląda trochę jak taki, można powiedzieć, gotycki zamek. Zeus Vidimus, Deus Vicit. Łukasz, ty się uczyłeś łaciny 12 lat. Podwórkowej. 26 lat. Czyli mówię, że to nie to samo. Są te dwie kropeczki mnie zdezorientowały lekko. Hej, to wygląda jak studio nagrań, jak z tego. Jak z... no, jak byliśmy w radio. Radio. No tak, to w sumie nawet wygłuszenie jest. No Jest wygłuszone, a tam jest, zobacz, tam za tym siedział no gościu. Operator. Który Tak go nazwijmy. Jak skończył to być szpital, jak skończył to być szpital, to po prostu wynajęli te powierzchnie różnym artystom, Po malarzom. paru latach, bo to chyba w 2010. W 2003 upadło, a w 2010 zaczęli to wynajmować. Tak, bo to właśnie chłopaki z Nowej Jerozolimy zaczęli ruszyć, a w międzyczasie inne studia zaczęły Tak, się prowadzić. tak. Tutaj było bardzo różne i dziwne działalności gospodarcze. Tak, ale na pewno stoimy w niegdysiejszej sali szpitalnej, która została zaadaptowana właśnie w tym momencie na studio nagrań. Nawet świadczą o tym, zobaczcie, takie drzwi. Też widać, że szpitalne. Ale w sumie jak jesteśmy przy sali szpitalnej, No.
No to wiecie, to już pomijając to, że to właśnie centrum kulturowe, że to jest kamienica, która przetrwała wojnę, czasy stalinizmu i wszystko, to nawet ten szpital był jednym z pierwszych, w którym przeprowadzono chyba jedną z pierwszych w Europie operacji chorego na hemofilię. Jeżeli się mylę, to mnie Pierwsze poprawcie. przedłużenie nogi zrobili. Tak. Więc to też był bardzo nowatorski szpital, jeżeli chodzi o dziecięce operacje i tym bardziej smutne, że to poukładało wszystko. Zobaczcie, tu jest następna winda. O. Idziemy tak? Bo my będziemy jeszcze cały czas... Chociaż nie wiem, Chciałem czy się... tylko nadmienić jeszcze słowo o tych schodach. Zobaczcie, drewniano-metalowe schody, które zostały jeszcze z pewnością z dawnych lat. Pewnie renomowane nieraz. No pewnie. Remontowane albo renowane. Renowane. Na pewno nie remonowane. Ja powiedziałem renomowane. To też nie. Umówmy się, że odnowione. Nie, czekaj, jak to się mówi? To odnawiane. Tylko wiecie, właśnie też układ pomieszczeń mnie dziwi, bo to ten budynek był od początku planowany jako szpital plus pomieszczenia mieszkalne, tylko pomijając to, że tu były sale operacyjne i wszystko, to strasznie wąska. Dalszy człowiek Bo na starej początku kamienicy. było to planowane jako lecznica. Weź Chirurgiczno, z kimś wjeźdź po ginekologiczna. schodach, nawet jeżeli to lecznica. A jako, że to lecznica była, to bardziej na zasadzie przychodni niż szpitala. Lecznica! Nie mogłem powiedzieć tego wyrazu, musiałem sobie głośno powtórzyć. Ordynator od początku do końca, z tego co wiemy, jego rodzice brali udział w powstaniu, brali udział w II wojnie światowej i zginęli na Mokotowie, a sam pan Felicjan brał czynny udział na Mokotowie, walczył w powstaniu warszawskim, a następnie na Pawiaku był lekarzem. Zobaczcie, jesteśmy w opuszczonym budynku, w którym normalnie pali się światło. Ty, a to? To jest pod prądem wszystko jeszcze. Ale się zląkłem. Ja patrzyłem w drugą stronę i też. Ty, a może winda jeszcze działa? Ktoś nie wybiegł. A wiesz jeszcze o tym, że jest taka historia, że ten szpital jest nawiedzony? Wszystkie stare miejsca w Warszawie i nie tylko. Biorąc pod uwagę historię, to mogą być. No mogło to być, no. Przecież tutaj ludzie umierali. Tu mamy syp. Na pewno trzy szpitalne. W którym to horrorze z tego sypu zjeżdżali dzieci? W obecności? Nie, to ten nowy serial na Netflixie. To wam zespoilowałem. O którym ciągle opowiadać, jeszcze żaden nie obejrzałem. No oczywiście wywalone drzwi, bo komuś się nudziło, jak żeby inaczej. Ale to jest dobry labirynt, tu się pogubić można. Ty, to jest w ogóle już jesteśmy w części tej... Mieszkalnej. Mieszkalnej, to nie? Albo to naprawdę ta przychodnia miała bardzo dziwny. Tak, na pewno jest mieszkalna, ale jeszcze miałem taki piecek w starym domu. I dla młodszych widzów te piecyki zawsze mnie przerażały, bo zawsze jak się... Co prawda w większości go nie ma, ale zawsze jak się odpalało zapalniczką, to zawsze był taki płomień wybuchający i zawsze jak miałem parę lat i musiałem to odpalić, to byłem... No, zawsze sobie wyobrażałem, że zginę w kuli płomieni, ale taka dygresja. To jest trzecie piętro. Trzecie. Masz WC trzecie. No i to już bardziej wygląda jak szpital. Escape plan. Więc tu mógł być ten escape room zrobiony. Wydostań się z zamkniętego pokoju w opuszczonym szpitalu. Ktoś się wydostał. Zobaczcie, pokój pielęgniarek, dyżurka pielęgniarek, czyli jesteśmy już im wyżej, tym lepiej. Z tym szpitalem jeszcze jest taka ciekawa sytuacja, że z jego statutu wynika, że nie mógł zostać zawieszony, chcieli zawiesić działalność, a nie mogli zawiesić działalności. Więc de facto on po czasie upadł, no i coś trzeba było zrobić z tymi niewykorzystanymi pomieszczeniami. No i właśnie zrobili to, co wam pokazujemy, to co widzicie, że raz na jakiś czas są po prostu mieszkania tutaj. Znaczy nie mieszkania, tylko że firmy sobie wynajmowały powierzchnię. No a tu już jesteśmy chyba w tym escape planie. No, tu jest ten escape room, wbijamy do środka. Drzwi do escape room. No. Taki widzę, że początkowy jakiś, ale zobaczcie. To było wszystko zaadoptowane właśnie na escape room. Jeżeli ktoś z was tutaj był, to niech pisze w komentarzu, na czym polegał ten pokój, ale widzę, że tutaj było przejście i tu się mogło nawet zaczynać. No, tu mogli zaczynać i stopniowo wychodzić
Aż tutaj wyszli, no i oczywiście wychodząc wygrywali. O to wchodzi w tej zabawie. Albo może tutaj? Promieniowanie szkodliwe dla oczu i skóry. Promieniowanie szkodliwe dla oczu i skóry. Jakby tutaj był gabinet RTG. A tu już jest ta strefa mieszkalna. O, gołąb. Chłopie, jak ty teraz stąd wyjdziesz? Czekaj, nawet na ciebie ostrości nie mogę złapać. Ciężko ci będzie, powiem ci, stary. Ale nie przeszkadzam. Kliniczne odkażenie rok. Kto? Lekarze, pielęgniarki, personel laboratorium, personel planujący w kuchni. Gacia. Mamy pozostałość ze szpitala. Konrad. Tak? Małe, bo małe, ale coś znalazłem. Kliniczne odkażenie rąk. Kto? Lekarze, pielęgniarki, personel laboratorium, personel pracujący w kuchni, personel porządkowy. Siema goło. Kuba też się wystraszył. Zawałkę dostałem. My sobie gadu, on na drzwiach siedział i nas obserwował. A on wyleciał i na mnie poleciał. Znaleźliśmy miejsce, które mogło być związane ze szpitalem, bo zobacz, że tutaj masz nawet wannę. No. Co to jest? A Higieniczne mycie rąk, tak? Przed i po każdym kontakcie z pacjentami. Łukasz, weź dotknij tego ręką i umyj ręce. Nie, bo to jest sterylna woda, nie chcę jej To skazić. jest szpitalna do wody. Dlatego nie mogę jej skazić, bo mam brudne ręce. Woda destylowana. Destylowaną, można ją pić. A, jakby mało gołębi był. No one się tu czają. Najbardziej chyba strasznie gołębie. żeby nas nie storpedował, Ale też mam swoją mroczną... A tu o, tak powinien ten gołąb skończyć, jak stąd nie wyjdzie. O, i coś. Personelu. Pewnie łazienka, sądzę po rozmiarach. 28.10. Po co ci trzecia latarka na plecaku? Żebym miał w razie co pod ręką. Na plecaku. Tak. Zobacz. Drzwi szpitalne. Czuję się trochę tak na tym odcinku, że ja ludziom wmawiam, że tutaj był szpital, co nie? A w ogóle go nie widać. Ale właśnie po takich małych rzeczach, które znajdujemy. Tak. To jest znowu ta część mieszkalna, a tu będzie ta część szpitalna. O! I jak gadaliśmy o operacjach, no właśnie małymi śladami. Audiogram. Gniazdo RTG, tablica bloku operacyjnego, gniazda blok operacyjny. Oświetlenie OJOM plus gniazda. Powiem wam, że to tylko najbardziej przypomina szpital. Zobaczcie tutaj. Wiem, co ja chcę znaleźć, to są pozostałości po szpitalu. Ale mistrzowskie miejsce. A wy też? Nie, przepraszam. Nie, to jest nie fantastyczna czwórka, tylko... Nie, no jest Kapitan Ameryka. To jest Marvel. No to jest mało, tutaj masz X-Men. X-Men, jest Spider-Man, Kapitan Ameryka. No dobra, Tam jest Thor, widzisz? No. Czyli wiele wiemy. Może tutaj ktoś komiksy pisał, albo wydawał. A to sam Marvel tu żył. A zobacz jeszcze, co świadczy od szpitalu, że ta ściana jest lekko pod ukosem. Tak jak w tych wszystkich szpitalach, których To jest to byliśmy. samo, co było w Legnicy, dokładnie. Homo sweet homo. Poczekanie mówisz? Tylko wiecie co? Tam było oświetleniu... Co? Przeczytaj to i odwróć się i zobaczysz. Tutaj. Ty! Widzisz, co to już jest? Aha. Homo sweet homo i pan. I patrz na I Teletubbies. Patrz. I Smurf. Okej. Wiecie, co to był za klub? Jak homoseksualny. Tak. Żygający tęczą. Tak. Czyli w toaletach działa się magia tutaj. Zobacz, tu jest kolejny analizas. I misiu na jednorożcu jedzie. Wiksa życia. Blok. To ten blok, on się nazywa blok, ten klub nazywał. Bo były naklejki na schodach, a tu jest napisany blok, widzisz? Ty, ale zobaczcie, jak to było ukryte, co? O tym samej ja nigdy góry, o tym nie nie? wiedziałem, że to się w ogóle był taki klub tutaj z panami z brodą. Ja też o tym nie wiem. A weź też to nie było. Panami z brodu. Słuchaj, zdziwiłbym się, gdybyś wiedział, jak gdzieś ja też nie wiedziałem. No zobaczcie, jak 2 krople wody. No. No. Identyczny, co? To ja. Tam coś jest? Teraz sobie uświadomiłem, jak ja nie lubię gołębi. Dobra, dawaj, nie jest źle.
Dobra. Żółwik tak nie lubił. No on rzeczywiście nie lubi gołębi. A tu rzeczywiście jest gołąb na gołębiu. Cmentarz zrobił. Ale to schody drewniane jeszcze. No, fajny, i ta poręcz. Fajnie to wygląda. Idź się tu obija po drugiej stronie. Ta? To weź dość... Na pewno ktoś z nas zostanie obsrany. To weź zobaczysz. Uderzył cię? Tak! Mam ze 30 gołębi lata. Aha, no. Do domu, nie wiem. Zróbcie coś gołębiowego, lećcie coś, nie wiem. No... O! Widziałeś? Kamerę ci przyznał. O, patrz. Dobra, nie ma sensu tu łazić, chodźcie. Nie, bo nas pobija. Matko, jaki były krwiożercze. Zobaczcie, tutaj jest jajko gołębia. No dotknij je, dotknij je, to całe stado nas zje zaraz. Krwiożercze były, co? No, ty, to były pierwsze gołębie, które nas atakowały. Ej, trafił mnie w głowę i w latarkę. A mógł zabić. A mógł zabić. I teraz już wchodzimy w zakazane rejony, a mianowicie prosektor. Więc może na tym drewnie leżała jakaś niedźwiedka, choć taki stół to zazwyczaj chyba na środku. Tak, tak, to wygląda jak lodówka trochę, jak pestnica. To zobaczcie, że są dwa takie blaty. No takie trochę ta kostnicę przypomina. No ale to dwa blaty, wiesz, no to był w sumie chirurgii dziecięcej. No ale- właśnie. No i to jest to pomieszczenie. Tylko najdziwniejsze jest to, że tu nie ma odpływu na krew żadnego. Znaczy, według mnie to na tym blacie nie trzymali zwłok za Kondradę. Też mi się tak. Tutaj pewnie był jakiś dodatkowy blat. Na środku. A nie widzę tego odpływu, co nie? No ale co zrobić? Tu jakaś jest konsola. Proszę, trochę ją prześwietliłem. Ale zobaczcie, tu są te takie piny, co się przyczepia. No są, to właśnie do LTG, nie LTG. EKG czy coś tam, no. Może bardziej Tu laboratorium. są, może laboratorium, no właśnie. Tu są końcówki od tego sprzętu. I ja się tu wpinałem, nie chcę za to szarpać. No ja tutaj wszystko Lampa. może być pod prądem, więc trochę... Dokładnie. I tutaj kończy się nasza przygoda po jednej z najstarszych warszawskich kamienic. Budynek łączący przeszłość, teraźniejszość, no i przyszłość. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze inne filmy. Pamiętajcie o Instagramie i Facebooku. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!